Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj lekcja dość długa. Chciałbym, żeby ona stanowiła pewną zamkniętą całość i żebyśmy wiedzieli praktycznie wszystko już o temperaturze. No i dużo słów tutaj spisanych, no ale tak bywa. Mniej wzorów, a dużo opisów. Więc temat lekcji to jest zerowa zasada termodynamiki, definicja temperatury. I szybciutko przejdźmy do tych definicji, żeby mieć to już za sobą. Więc w punkcie pierwszym omawiamy zerową zasadę termodynamiki. Można podać dwie równoważne wersje tej zasady. No i pierwsza jest sformułowana następująco. Istnieje wielkość skalarna nazywana temperaturą, której równość zapewnia równowagę termiczną ciał pozostających w bezpośrednim kontakcie. I druga wersja zerowej zasady termodynamiki będzie wydawało się, że to jest całkowicie inna zasada, a okazuje się, że są one sobie równoważne. Mówią dokładnie o tym samym. Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem B i ciało B jest w równowadze termicznej z ciałem C, to ciała A i C po skontaktowaniu ze sobą również będą w równowadze termicznej. Właściwie w ten sposób zdefiniowaliśmy temperaturę, no ale to jeszcze daleka droga, aby rzeczywiście tego dokonać, ale w oparciu o tą zerową zasadę termodynamiki właśnie definiuje się temperaturę. No i właśnie chcąc zmierzyć temperaturę, no trzeba powiązać tą wielkość z wielkościami fizycznymi, których wartość zależy od temperatury, które zmieniają się przy zmianie temperatury. I właśnie tu jest zapisane teraz, do pomiaru temperatury wykorzystujemy cechy termometryczne. Są to wielkości fizyczne zmieniające się wraz ze zmianą temperatury. Tu pokazuję, ponieważ ja wyjątkowo brzydko to wszystko napisałem i sam mam chwilowo czasami problemy z przeczytaniem siebie, ale jako to byłem zmęczony pewnie. Są to wielkości zmieniające się wraz ze zmianą temperatury. No i na przykład jakie wielkości fizyczne zmieniają się ze zmianą temperatury. Na przykład objętość ciał stałych, długość ciał stałych, objętość cieczy, opór elektryczny przewodnika i to następne, najważniejsze, ciśnienie gazu w stałej objętości. Można jeszcze wiele innych wielkości fizycznych znaleźć, które zmieniają się razem ze zmianą temperatury, ale akurat tu wymieniłem kilka a szczególnie ta ostatnia będzie nas dzisiaj interesowała. No i właśnie teraz zdefiniujemy już temperaturę, skalę temperatury w oparciu o termometr gazowy o stałej objętości. I schemat działania tego naszego termometru jest dość prosty. No ja tu dość brzydko narysowałem, ale powiem co tu jest. Proporcje tu nie są zachowane jeszcze, żeby było wszystko widoczne. Na przykład ta rurka powinna być bardzo cienka i to jest taka bańka z gazem, powinna być oczywiście większa, ale wtedy ta rurka nie byłaby widoczna. Więc mamy bańkę, w której znajduje się gaz i tu cieniutką rurką ten gaz może tu się przemieszczać i tu jest zamknięty z tej strony cieczą. Tu jest ten poziom cieczy. Ta rurka tu się kończy i tu jest część gumowa. Dzięki temu będziemy mogli tą rurkę podnosić do góry lub obniżać. I w ten sposób będziemy zmieniali poziom cieczy tu z lewej strony. No więc mamy tą część gumową, tu jest druga część rurki, na przykład szklanej i załóżmy, że od góry jest ta rurka zamknięta i nad tą cieczą jest opróżniona z powietrza. Czyli mamy tu próżnię. No i teraz chcielibyśmy zmierzyć
zmierzyć tym termometrem gazowym temperaturę na przykład tej cieczy. No to tam ogrzewamy ją właśnie do jakiegoś tam stanu, no i potem chcemy zmierzyć temperaturę tej cieczy, to umieszczamy w tej cieczy tą bańkę z tym gazem, czekamy aż gaz i ciecz będą w stanie równowagi termicznej, ale już wcześniej ustalamy, jaki musi być poziom cieczy tu z lewej strony rurki. I jeżeli po ustaleniu równowagi termicznej między tym gazem i tą cieczą, czyli gdy temperatura tego gazu i cieczy jest taka sama, znaczy podnosimy lub obniżamy tą rurkę, tak aby ten poziom cieczy tu był w miejscu, w którym wcześniej ustaliliśmy, który ma być. W zależności od tego, czy ten poziom cieczy się obniży tu, czy podwyższy, zależy od temperatury no to albo jak chcemy podwyższyć ten poziom cieczy, to podnosimy tą rurkę do góry, a jak chcemy obniżyć, to tą z prawej strony rurkę obniżamy. A ważne, żeby zawsze z tej strony, niezależnie od temperatury tej cieczy, do której wkładamy tą bańkę z gazem, żeby tu poziom cieczy był zawsze taki sam. No i wtedy na tym poziomie z obu stron, tu jest ciecz i tu jest ta sama ciecz, więc ciśnienie na tym poziomie i na tym poziomie jest takie samo. Na ten poziom od góry ciśnie ten gaz, który jest tu w tej bańce, naciska na tą ciecz od góry, a na ten poziom cieczy tu naciska ten słupek tej cieczy. Czyli ciśnienie tego gazu będzie równe ciśnieniu hydrostatycznemu takiego słupa cieczy. A ciśnienie hydrostatyczne obliczamy, to P równa się ρGH, gdzie to jest gęstość cieczy, przyspieszenie ziemskie i ta wysokość właśnie tego słupa cieczy. No tu jeszcze tu dopisałem właśnie, że no właśnie i teraz więc tak naprawdę my będziemy tym termometrem mierzyli pośrednio tą wysokość H, czyli różnicę poziomów cieczy w obu tych rurkach, ale zawsze po przywróceniu w tej rurce z lewej strony stałego, wcześniej ustalonego poziomu cieczy. No a znając to H, obliczamy po prostu ciśnienie, czyli tak naprawdę będziemy mierzyli ciśnienie i to ciśnienie będzie wielkością związaną z temperaturą. My właśnie powiążemy to ciśnienie z temperaturą, czyli w tym termometrze gazowym cechą termometryczną jest ciśnienie gazu utrzymywanego w stałej objętości. Tu przeczytałem do notatki, czyli w termometrze, co tu jeszcze nie powiedziałem, termometr gazu w stałej objętości było, więc w termometrze tym cechą termometryczną jest ciśnienie gazu utrzymywanego w stałej objętości. No i przejdźmy dalej. No, dużo będzie teraz tych słów dało. I właściwie tu tylko przeczytam, bo to bardzo brzydko napisałem właśnie to, co już przed chwileczką powiedziałem, więc no, żebyście zapisali, umieszczamy bańkę z gazem w cieczy, której temperaturę chcemy zmierzyć, czekamy aż gaz i ciecz będą w stanie równowagi termicznej, następnie podnosimy lub opuszczamy prawą rurkę tak, aby poziom cieczy w lewej rurce był na ustalonym przez nas poziomie. Dzięki temu objętość gazu przy każdym pomiarze będzie taka sama. No bo to jest ten termometr gazowy o stałej objętości, czyli chcemy, żeby ta objętość tego gazu się nie zmieniała, tylko żeby jeden parametr się zmieniał, zależnie od temperatury, właśnie żeby ciśnienie się zmieniało. No właśnie. Mierzymy różnicę poziomów cieczy w obu rurkach i obliczamy ciśnienie hydrostatyczne P równa się ρGH. I to ciśnienie, które my obliczymy, to będzie ciśnienie tego słupa cieczy, znaczy wystającego ponad ten poziom cieczy w lewej rurce, ale to ciśnienie z lewej strony na tym poziomie jest równe ciśnieniu z prawej strony, znaczy z prawej strony jest równe ciśnieniu z lewej strony, czyli ciśnieniu gazu, bo tu gaz naciska z tej strony. Czyli tu naciska gaz,
a na ten poziom z tej strony naciska ten słup cieczy o wysokości H. I obliczamy ciśnienie hydrostatyczne z tego wzoru ρGH. No i teraz właśnie jak tworzymy tą skalę temperatury. Tu mamy wykres, gdzie na osi pionowej jest ciśnienie, właśnie tego ciśnienie gazu w tej bańce, które umieszczamy w tej cieczy naszej. Na osi poziomej jest temperatura i na razie te liczby i te wielkości na górze niech będą tu istotne. To jest temperatura, małe to u nas będzie temperaturą w skali Celsjusza, którą znamy tą skalę, więc tu nie odkrywamy Ameryki. I teraz właśnie, jak tą skalę stworzyliśmy, albo jak stworzono. My nie stworzyliśmy, ale ktoś inny stworzył. Więc umieszczono tą bańkę z gazem w temperaturze, umieszczono w mieszaninie wody z lodem w stanie równowagi, czyli w stanie stanu ciekłego i stanu stałego. Czy to jest, woda i w stanie stałym i w stanie ciekłym znajduje się w równowadze w temperaturze zamarzania albo topnienia właśnie wody. Ale w temperaturze właśnie to jest ważne jest coś innego, że pod ciśnieniem zakładamy, że to ciśnienie tego, na zewnątrz jest równe tak zwanemu ciśnieniu normalnemu, a to ciśnienie normalne to jest P równa się 101 325 paskali. Tak, to jest tak zwana atmosfera fizyczna, to nawet zapisałem. To ciśnienie, jak czasami słuchacie prognozy pogody i tam mówi się o ciśnieniach, to często pada taka wartość tam 1000 kilkanaście, czy 1000 tam 20, 30, no bardzo rzadko tam 1050 hektopaskali. Hekto to jest 100, czyli tak naprawdę, gdybyśmy tu zobaczyć ile to jest setek, to jest właśnie 1013,25 hektopaskali. Więc to ciśnienie normalne jest zbliżone do takiego przeciętnego ciśnienia atmosferycznego. I właśnie jeżeli przy takim ciśnieniu, zewnętrznym, zmierzymy ciśnienie tego, umieścimy tą bańkę z gazem w mieszaninie wody z lodem w stanie równowagi, czyli to wtedy ten gaz ciśnienie gazu w tej naszej bańce będzie miało pewną wartość, odczytamy i uzyskamy jakąś wartość P0. To jest ten punkt na wykresie. I temu stanowi przypisano temperaturę, w skali Celsjusza przypisano temperaturę 0 stopni. Następnie umieszczamy tą bańkę z gazem we wrzącej wodzie, też pod ciśnieniem tym normalnym, czyli 101 325 paskali. No i ciśnienie wtedy będzie większe, będzie wyższa temperatura, więc ciśnienie gazu w tej bańce się teraz zwiększa, oczywiście już po przywróceniu tej stałej objętości zawsze, i uzyskamy przypisujemy teraz tej temperaturze wrzącej wody, temperaturze wrzenia wody pod ciśnieniem właśnie tym normalnym, temperaturę 100 stopni i wtedy ciśnienie gazu w tej naszej bańce przyjmie jakąś tam wartość, na przykład P1. Wtedy mamy na wykresie dwa punkty. Punkt o współrzędnej Z0, jeżeli chodzi o temperatura, i P0, jeżeli ciśnienie, to jest ten punkt. I punkt ten, o który tu mamy, o parametrach, czyli temperatura to jest 100 stopni Celsjusza, a ciśnienie jest równe P1. Czyli
ktoś mógłby właśnie tak się wcześniej dziwić, że dlaczego czy ta woda jest jakaś taka szczególna, że akurat zamarza w temperaturze dokładnie 0 stopni, a wrze dokładnie w temperaturze 100 stopni. No to się wzięło po prostu z arbitralnego wyboru. Po prostu ustalono, że temperatura zamarzania wody jest równa 0, a temperatura wrzenia wody pod tym ciśnieniem normalnym tym jest równa 100 i wszystkie inne temperatury teraz będą zależały od tego naszego wyboru. Także to jest, nie ma nic tu specjalnego, jeżeli chodzi o tą wodę, tylko że akurat z wodą powiązano definicję temperatury, znaczy z tymi dwoma charakterystycznymi stanami wody powiązano definicję temperatury. No i właśnie, na czym polega ta definicja temperatury? Mamy na razie tylko 2 punkty na wykresie, ten jeden i ten drugi. I teraz w zależności jaką linię narysujemy przechodzącą przez te 2 punkty, to definiujemy inne temperatury. I tu definiując tą skalę Celsjusza, przeprowadzono na tym wykresie między tymi 2 punktami linię prostą i przedłużono ją w obie strony. W kierunku mniejszych temperatur, tych ujemnych już u nas, i większych temperatur. No bardziej nas interesuje to, co się dzieje tu po lewej stronie. No widzimy, że ta linia, to ciśnienie gazu w tej bańce dla tego stanu wrzącej wody jest wyższe niż dla stanu, w którym jest w równowadze mieszanina wody z lodem. Czyli to jest stan zamarzania albo topnienia wody, topnienia lodu, przepraszam. Jeżeli widzimy, że ta linia prosta obniża się, no to jak dalej przedłużymy tą linię, to ona w pewnym momencie dojdzie do osi temperatury i okazuje się, że ta linia przecięła, czy dotarła do osi temperatury w punkcie o współrzędnej temperatury, to jest minus 273,15 stopnia tego Celsjusza. Czyli z tego arbitralnego wyboru temperatury zamarzania wody i wrzenia wody pod tym ciśnieniem normalnym, ta najmniejsza temperatura no wyraża się bardzo dziwną liczbą, no minus 273,15 stopnia. No to jest jakby mało fizyczna jak gdyby skala jest, albo te liczby są z niczym istotnym niepowiązane. Raczej byłoby to, że są ujemne temperatury, to już stwarza pewien problem. Ich fizycy starają się stworzyć takie definicje, żeby one były w różnych wielkościach, aby były powiązane z innymi wielkościami fizycznymi. I to najlepiej jak najprostszymi równaniami. Więc co zrobiono? Zmieniono skalę, no ale nie chciano znaczy wyrzucać na śmietnik już urządzeń, na przykład termometrów, które już były wyskalowane w tej skali Celsjusza. To zmieniono początek jedynie skali, ale wartość zmiany o 1 stopień utrzymano, czyli początek skali teraz będzie właśnie przypisano tej najniższej temperaturze, temperatura 0 stopni w tej nowej skali Kelwina, czy to będzie teraz w kelwinach, ale zmiana o 1 stopień w obu skalach będzie taka sama. Czyli jak skoro w skali Celsjusza ta najniższa temperatura, minus 273,15 od temperatury zamarzania wody była mniejsza o właśnie 273,15, to tak samo teraz mamy, czyli skoro zmiana ma być w obu skalach taka sama, to skoro tu jest 0, to tu musi być, ta temperatura musi być wyższa od tej, też o 273,15. Czyli teraz w tej nowej skali Kelwina, to więc tu akurat woda straciła swoją nadzwyczajność, już nie, że ta liczba taka całkowita, ani również temperatura wrzenia wody też nie jest wyrażona całkowitą. Po prostu woleliśmy mieć skalę bez ujemnych temperatur, no ale wtedy musimy się pogodzić z tym, że woda nie jest teraz niczym nadzwyczajnym. Woda nie jest niczym nadzwyczajnym.
No ale cóż, no tak to już bywa. Czyli tu mamy na górze temperatury podane w skali Celsjusza, a na dole temperatury w skali Kelwina. Zobaczcie, że przy stopniach Celsjusza pisze się ten stopień, a przy Kelwinach już się tego stopnia nie pisze. Samo K to jest stopień Kelwina po prostu, a tu się dodaje stopień Celsjusza. No i teraz, jak można przeliczać temperatury z jednej skali do drugiej skali? No, które wartości są większe, czy danej temperatury, czy w skali Kelwina, czy w skali Celsjusza? Najlepiej tu na tym przykładzie widać, że temperatura w skali Celsjusza jest mniejsza niż temperatura w skali Kelwina, o ile? O 273,15. Czyli jak mamy temperaturę w skali Kelwina, to żeby otrzymać temperaturę w skali Celsjusza, to trzeba od temperatury w skali Kelwina odjąć 273,15 stopni i wtedy wynik nam wychodzi w stopniach Celsjusza. No i odwrotnie, jak mamy temperaturę w skali Celsjusza, to jak chcemy uzyskać temperaturę w skali Kelwina, a ona jest większa od 273,15 stopni, no to trzeba do temperatury w skali Celsjusza dodać właśnie 273,15 stopni i wynik w dół nam wyjdzie wtedy w Kelwinach. Nie wiem, czy tu coś przeczytałem jeszcze. Zobaczmy, czy tam jest coś. Myślę o gazę. No tak, tam to już było przeczytane, więc to nie muszę powtarzać. No i teraz no właśnie tylko to samo już mówiłem, ale przeczytamy, żebyście mogli tą notatkę rozszyfrować, te moje hieroglify. W skali Celsjusza przypisano temperaturę równą 0 temperaturze zamarzania wody przy tak zwanym ciśnieniu normalnym równym P równa się 101 325 paskali, tak zwana atmosfera fizyczna. Jest to ciśnienie zbliżone do atmosferycznego. Temperatura, tu wyżej muszę, żeby było widoczne, temperatura wrzenia wody przy tym ciśnieniu, temperaturze wrzenia wody albo stanowi wrzenia wody przy tym ciśnieniu przypisano temperaturę 100 stopni Celsjusza. Zaznaczając na wykresie zależności ciśnienia gazu od temperatury punkt o współrzędnych 0 stopni Celsjusza i P0, 100 stopni Celsjusza i P1 i prowadząc przez te punkty linię prostą definiujemy pozostałe temperatury. No właśnie, jeszcze tu ten wykres, jeszcze spojrzymy na wykres i powiemy, jak właśnie my mogliśmy przez te dwa punkty, ten punkt i ten punkt, przeprowadzić inną prostą, na przykład jakąś tam hiperbolę na przykład, tak, że jakąś krzywą i wtedy te pozostałe temperatury, na przykład więc wtedy te temperatury by się nie zmieniły już, ale temperatura na przykład czy ta temperatura byłaby większa czy mniejsza, w zależności od tego, w którym miejscu przejdzie ta linia, którą łączymy. Na przykład, gdyby to była hiperbola, to byłby tu niżej troszeczkę ten punkt wykresu, tak? Czyli rysując linię tą prostą, jednocześnie zdefiniowaliśmy inne temperatury. Na przykład, jak obliczyć na przykład temperaturę, jak znaleźć temperaturę na przykład jak ją odczytać. No to trzeba by umieścić właśnie bańkę z gazem w cieczy o takiej temperaturze, zmierzyć ciśnienie gazu w tej bańce, tu byśmy mieli i mielibyśmy punkt na wykresie. I teraz zauważmy, to stwierdzenie Thalesa by było teraz, że czy to ciśnienie byśmy znali, bo byśmy zmierzyli to ciśnienie. To ciśnienie ROGH, tylko to byłoby inne wtedy, tak? I teraz stwierdzenie Thalesa mamy, że to, czyli to P2, to jest P2, jeżeli nie wiem, czy widać, czyli P2 do P0 ma się tak, jak tu ten odcinek, czy to jest to nasze, no w tej skali bezwzględnej, już w tej skali bezwzględnej będzie to jest to T, bo odtąd dotąd to jest od T do dużego T do 0 to jest różnica T, czyli dzielimy, to jest jeszcze raz, czyli P2 przez P0 ma się tak jak to duże T
do 273,15, bo ten odcinek to jest 273,15. I wtedy można z tego równania obliczyć sobie to duże T. Tak? Czyli mierząc ciśnienie dla jakiegoś innego stanu i stwierdzenie Tellesa, ten bok do tego boku ma się jak, czy ten odcinek do tego odcinka ma się jak ten odcinek do tego odcinka. I z tego jedyną niewiadomą będzie to duże T, które będzie można obliczyć. No dobrze, to już z temperaturą mamy. No już się zbliżamy do końca. Dobrze. No i jeszcze tu też trochę podsumowanie to, co już mówiłem, ale chodzi do notatki jeszcze. Linia wykresu przecina oś temperatury w punkcie o wartości T małe równa się minus 273,15 stopnia Celsjusza. W bezwzględnej skali temperatury, czy skali Kelvina, przyjęto ten stan za stan o temperaturze równej 0, ale zachowano wartość 1 stopnia. Dzięki temu zmiana temperatury w obu skalach ma taką samą wartość. Czyli zmiana o 1 stopień w obu skalach to jest równa się do wartości liczbowej. Łącząc wyżej wspomniane punkty na wykresie linią prostą i przesuwając początek skali przyjęto, no właśnie, i teraz to już ważniejsza część, tego jeszcze nie mówiłem, i tu przejdziemy do rzeczy istotnych, jeszcze przeczytam to. Łącząc wyżej wspomniane punkty na wykresie linią prostą i przesuwając początek skali, przyjęto, że temperatura będzie wielkością wprost proporcjonalną do ciśnienia gazu utrzymywanego w stałej objętości. No to pokażmy jeszcze raz ten wykres. No zobaczmy. I teraz, jak tą oś, początek skali stąd przesunęliśmy tu i teraz tu byłaby nasza oś ciśnienia, no to mamy wykres. Tu jest oś ciśnienia, tu jest oś temperatury i z początku układu wychodzi linia prosta. No to jaka jest zależność wtedy ciśnienia od ciśnienia od temperatury? No jak wychodzi z początku układu linia prosta, to ta wielkość i ta wielkość, czy ciśnienie i temperatura w skali bezwzględnej są do siebie wprost proporcjonalne. Czyli narysowanie tej linii prostej, a wcale nie musiała być to linia prosta, sprawiło, że zależność między ciśnieniem i przesunięcie początku skali do tego punktu, czy najniższa temperatura teraz jest równa 0, założyliśmy, czy narzuciliśmy faktycznie związek między ciśnieniem i temperaturą taki, że te wielkości, czy ciśnienie i temperatura w skali bezwzględnej są do siebie wprost proporcjonalne. To bardzo istotna rzecz, czyli najprostsza możliwa zależność między tymi wielkościami, no ale czym to będzie skutkowało, zaraz to się okaże. No właśnie. A właśnie z lekcji poprzedniej, zaraz jeszcze pokażę końcówkę tego wyprowadzenia, przypomnijmy sobie podstawowy wzór kinetycznej teorii gazów, ten już końcowy. Iloczyn ciśnienia i objętości równa się 2/3 ilość cząsteczek razy średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki. No to ja jeszcze szybko mam tu z poprzedniej lekcji właśnie to wyprowadzenie. I może ja pokażę, bo wy macie, ale ktoś tam mógłby, jak to mówimy, obcy też to sobie kiedyś oglądać, albo ktoś nawet z naszej szkoły, ale nie mający tych lekcji poprzednich, to więc nie może sobie zobaczyć, jeszcze tylko odtworzyć. Więc to była ta lekcja poprzednia, to była teoria kinetyczna gazów. Najpierw zdefiniowaliśmy, czym jest gaz doskonały i potem pewne założenia przyjęliśmy. Gaz znajdował się doskonały w tym naczyniu w kształcie sześcianu i tu jest wyprowadzenie tego podstawowego równania teorii kinetycznej gazu. Teraz pokażę resztę. Dobrze, i tu druga. Czy wy możecie sobie zatrzymać zawsze ten wszystki tekst, także możecie spokojnie to wszystko odtworzyć. Nie muszę to tak długo pokazywać w takim razie.
Jak ktoś będzie chciał, to wyprowadzenie całe tu jest. Albo ktoś jak do tej lekcji dojdzie, no to też dotrze tam na tym moim jest koncie w YouTube, więc jak ktoś chce, to może to sobie zobaczyć, tak? O, i ten wzór nas interesuje. I go już zapisałem. No, jeszcze tu, o, może wszystko nie było widoczne. Dobrze. Myślę, że kto chciał, to może już to miał. Dobrze. Czyli ten wzór, tylko sobie przypominamy, ten z teorii kinetycznej gazów, czyli iloczyn ciśnienia i objętości, to jest 2/3 ilość cząsteczek razy, to jest średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki, czyli E, energia kinetyczna, u nas to jest i taka kreska na górze to często oznacza średnią energię, wartość średnią, a czasami się pisze tu E średnie, tak, ale dość często spotkany jest taki zapis. No i teraz, jeżeli objętość byłaby stała, co z tego wzoru wynika? Że gdyby objętość gazu była stała, czy V stałe, to P, to wtedy jakby ta średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki dwukrotnie się zwiększyła, a ilość cząsteczek by się nie zmieniła, czyli pewna ilość gazu byłaby zamknięta w tym naczyniu, to P też by się tyle samo razy zmieniło, ile razy się zmieni ta średnia energia, czyli to P i E są do siebie wprost proporcjonalne pod warunkiem, że to V i N są stałe, czyli jeżeli stała objętość gazu i nie zmienia się ilość cząsteczek gazu. No ale właśnie przecież przed chwileczką omawialiśmy ten wykres i z tego wykresu przy tych założeniach, przy narysowaniu tej linii prostej łączącej te dwa punkty i przedłużeniu jej i przy przesunięciu skali, to my narzuciliśmy związek między ciśnieniem i temperaturą w skali bezwzględnej też jako związek wprost proporcjonalny, czyli temperatura i gaz utrzymywany w stałej objętości są od dzisiaj, czy od tego momentu, tak naprawdę wcześniej, ale u nas to od tego momentu są do siebie wprost proporcjonalne. No to skoro temperatura jest wprost proporcjonalna do ciśnienia utrzymywanego w stałej objętości, a ciśnienie stałej objętości jest wprost proporcjonalne do średniej energii kinetycznej pojedynczej cząsteczki, no to znaczy, że temperatura jest wprost proporcjonalna do średniej energii kinetycznej pojedynczej cząsteczki. Czyli my, rysując tą linię prostą, świadomie lub nieświadomie, zdefiniowaliśmy temperaturę jako wielkość wprost proporcjonalną do średniej energii kinetycznej pojedynczej cząsteczki. No i właśnie gdybyśmy jakąś tam dowolną linię narysowali na tym wykresie, to tego związku by nie było, a dzięki temu związki między różnymi wielkościami i ważnymi wielkościami opisującymi gaz będą najprostsze z możliwych i będzie dość łatwo to różne tam zadania obliczać. I tu jeszcze doczynam do notatki. Jeszcze raz przypomnijmy sobie podstawowy wzór kinetycznej teorii gazu, więc ten wzór przypominamy. Dla stałej wartości objętości V ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do średniej energii kinetycznej pojedynczej cząsteczki. Jeżeli temperatura w bezwzględnej skali temperatury również jest wprost proporcjonalna do ciśnienia gazu w stałej objętości, to znaczy, że temperatura w skali bezwzględnej jest wielkością wprost proporcjonalną do średniej energii kinetycznej pojedynczej cząsteczki. Dużo słów, ale no już jak A jest proporcjonalne do B, a B proporcjonalne do C, to A jest proporcjonalne do C. To w sumie takie rozumowanie przeprowadziliśmy. No dobrze, no jeszcze raz, tu już będzie teraz więcej matematyki. Łatwiej będzie też notatkę do tej końcowej części lekcji. I tu jest ten już końcówka. I teraz co zrobiono? Znaczy już wiemy, że temperatura i średnia energia kinetyczna, temperatura w skali bezwzględnej i średnia energia kinetyczna są do siebie wprost proporcjonalne.
I teraz chciano ten wzór, który tu mamy, ten wzór, chciano troszkę uprościć, pozbyć się tego ułamka 2/3, dlatego zdefiniowano temperaturę trochę dziwnie, że to średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki to jest 3/2 kT. No w jakim celu to 3/2, no K to jest pewna stała, tak? Ale przecież 3/2 razy stała, no to jest stała, no to można by zamiast tego 3/2 razy ta stała K napisać jedną literkę, jakąś troszkę stałą, większą o 3/2 razy. Ale jaki był cel dodania jednak w tej definicji temperatury tu 3/2? Znaczy to jak dodamy tu, włączymy tu 3/2, to trzeba tyle samo razy tą stałą, która tu by stała, zmniejszyć, tak? Więc zawsze można dobrać tą stałą, jakąkolwiek byśmy liczbę tu nie dobrali, to po prostu tu dobieramy tak tą stałą, żeby ta temperatura miała takie jednostki jak już te Celsjusza czy Kelwina, zgodne już z wcześniejszą definicją. Więc dlaczego to zrobiono? Aby pozbyć się ułamka 2/3 w wyrównaniu teorii kinetycznej gazów i aby utrzymać używaną już jednostkę temperatury, czyli Kelvin lub stopień Celsjusza, zdefiniowano temperaturę następującą, czyli to 3/2 dodano po to, żeby we wzorze w tej teorii kinetycznej gazów po wstawieniu zamiast energii kinetycznej pojedynczej czy cząsteczki właśnie tego wyrażenia, żeby te 2/3, które tam było, zniknęło. No i teraz to się okaże. I to K nazywa się stałą Boltzmana, wartość tej stałej to jest tu podana. Nas w zadaniach będzie interesowało tylko to początek 1,38 razy 10 do -23 Joula na Kelvin, czyli wystarczy 1,38 z tego całości, ale napisałem tam jeszcze to nie jest koniec, tam jeszcze można dalej te liczby z większą dokładnością podać, ale już wystarczająco dużo jest tych, tak? I teraz co robimy? No, wstawiamy w miejsce tej energii ten wzór. No to zapisałem ten nasz wzór najpierw już tu i teraz w miejsce tej energii kinetycznej pojedynczej cząsteczki tu wstawiamy ten wzór. No to wstawiliśmy. I po to 3/2 to było, żeby się skróciło z 2/3, skróciło się, zostało nkt. Łączymy początek z końcem. I jeszcze coś tu zrobimy. Znaczy to jest już jeden bardzo ważny wzór, ale dość często w fizyce się wyraża ilość substancji nie przez ilość cząsteczek, ale bardzo często przez ilość moli. Szczególnie na chemii jest to popularna jednostka ilości substancji. I to zwykle jest oznaczone ilość moli literką małe n, liczba moli, i to jest liczba cząsteczek, to jest liczba moli razy liczba cząsteczek w jednym molu, a liczba cząsteczek w jednym molu to jest stała Avogadra. Wartość stałej Avogadra, kiedyś było troszkę inaczej dodefiniowana ta stała Avogadra, ale teraz to jest dokładnie ta liczba, którą tu podaliśmy. Kiedyś tam była powiązana z atomem, obojętnym atomem węgla C12, ale teraz jakiś tam czas temu zmieniono jej definicję i teraz po prostu stała Avogadra to jest to, co tu podałem, to jest 6,0214,076 razy 10 do 23 1 przez mol. Znaczy tu jeszcze kwestia nazwy, że często występuje nazwa liczba Avogadra i stała Avogadra. To, co ja tu zapisałem, to jest stała Avogadra. Znaczy stała Avogadra jest wyrażona w jednostkach 1 na mol, a to, co stoi przed tą jednostką, to jest liczba Avogadra. Czyli liczba Avogadra to jest po prostu ta liczba. A stała Avogadra to jest właśnie ta liczba z jednostką 1 na mol. Że jak ktoś się pomyli i powie na jedno i drugie jest liczba Avogadra, to też nikt od tego nie umrze. No i teraz, jeżeli do tego wzoru, tu już uzyskaliśmy w miejsce ilości cząsteczek wstawimy liczbę moli razy liczbę stałą Avogadra, no to tu wstawiamy, tu mamy ten wzór i w miejsce n wstawiamy
liczbę moli razy liczbę Avogadro, czyli liczbę cząsteczek w jednym molu, no to tu mamy Na to jest stała fizyczna i K stała Boltzmana, no to jest stała razy stała. Po co mieć dwie stałe, jak można mieć jedną stałą? Więc zamiast tych dwóch stałych, ten iloczyn tych dwóch stałych oznaczamy jako jedną stałą, dużą literką R. I wtedy łączymy początek z końcem, czy PV równa się NRT. I tu w ramkę bierzemy, to jest bardzo ważne równanie Clapeyron'a, gdzie to R, duże R to jest uniwersalna stała gazowa, ale najczęściej się mówi stała gazowa, ale taka pełna nazwa to jest uniwersalna stała gazowa i wartość jest tu podana, tak? Ale w zadaniach wystarczy nam 8,31 Joule na mol razy Kelvin. No i jeszcze do zadań czasami będzie potrzebna zamiana stałej gazowej na stałą Boltzmana lub odwrotnie. No to widzimy, skąd się wzięło to R zastąpiło iloczyn Na razy K. No to czyli R jest równe N razy K i w zależności od tego, co poczujemy, czy K, czy R, możemy z tego wzoru sobie obliczyć. No i właśnie chciałem właśnie, żeby była ta definicja temperatury również poprzez średnią energię kinetyczną pojedynczej cząsteczki, dlatego troszkę dużo do pisania było, ale wtedy ta lekcja stanowi pewną całość i jak jeszcze dołączycie do tego tą lekcję poprzednią, z teorią kinetyczną gazów, to macie taki w skondensowanej formie najważniejsze rzeczy od gazu, ale to oczywiście nie wszystkie jeszcze. Teraz będziemy z tych wzorów, które tu wyprowadziliśmy, szczególnie ten wzór będziemy wykorzystywali i również jeszcze ten wzór będzie bardzo ważny, będzie też wykorzystywany do dalszych już analiz zachowania gazu doskonałego, a potem jeszcze powiemy o tym, jaki jest związek gazu doskonałego z gazami rzeczywistymi. No w sumie rodzi się pytanie, dlaczego w ogóle rozmawiamy o jakimś gazie doskonałym, którego nie ma. To jest wymysł ludzki, ale okazuje się, że analiza tego obiektu nieistniejącego daje nam pewną dużą wiedzę o gazach rzeczywistych, ale które w pewnych sytuacjach zachowują się podobnie do gazu doskonałego, a też inne, jak już chcemy w innych przypadkach używać pewnych wzorów, to trzeba będzie te wzory zmodyfikować, ale to raczej dopiero już na poziomie studiów, to już dowiecie się o wzorach opisujących rzeczywisty gaz, ale też o tym jeszcze powiemy. No i tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję bieżącą. Dużo jeżeli chodzi o pisanie tej notatki, ale lepiej mieć to gdzieś w jednym miejscu niż żeby napisać w skrócie i potem nic z tego nie rozumieć. Zawsze uważam, że lepiej mieć zresztą więcej niż mniej. Nawet widziałem, że te notatki nam wysyłaliście, to jak numery zadań podawałem i z treścią, to tej treści część z Was nie pisała i to uważam, że jest duży błąd, bo lepiej mieć treść i od razu pod tym, no bardzo rzadko, czasami nie macie zbioru i to wtedy nic nie znaczy praktycznie ten rozwiązanie bez treści, której nie widzicie, ale to już ważne. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.